Cześć, witam Was w 215 już vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy, bo i praca. Zresztą kolejne vlogi też będą już trochę dłuższe, bo zlecenia były większe, także i więcej czasu na wykonanie tego zlecenia potrzebowałem, rzecz oczywista. Dzisiaj będzie o takiej drobnej przeróbce wodno-kanalizacyjnej. Dokładnie pani sobie zamówiła meble pod wymiar, na zamówienie na wymiar. No i trzeba było przenieść punkt wodny i odpływ, wykręcić jakieś stare zawory, zaślepić jakieś stare ujęcia. Także taka praca typowo hydrauliczna i było to fajne, w pewnym sensie było to fajne, wygodne dla mnie, że nie trzeba było tych rur, że tak powiem, chować w ścianę, bo tam jak z tym projektantem ustalałem, że przerwa między szafką a ścianą jest dość spora, że tam spokojnie można te rurki puścić po ścianie i nie ma potrzeby kucia, chowania w ścianę. Czyli musiałem podciągnąć generalnie tylko zimną wodę, bo tam prawdopodobnie ogrzewacz będzie pod szafką. Tak, tam będzie ogrzewacz pod szafką, także tam była, tak sobie przypominam, bo to jakiś czas temu robiłem. I tak, tam będzie pod szafką ogrzewacz, także była tam zimna woda, no i odpływ przedłużyć, no i zawór, bo pani nie miała w kuchni zaworu odcinającego, że musiała zamykać całe mieszkanie, żeby wymienić na przykład zaworek. I pani sobie zażyczyła, żeby tam przy wyjściu, gdzie był pierwotnie ten zawór do wężyka, żeby założyć tam zawór odcinający. Zresztą zobaczycie, jak to rozwiązałem. Także praca stosunkowo prosta, no i mogę chyba powiedzieć przyjemna, bo lubię takie prace. Jak mi to wyszło, oczywiście zobaczycie w dzisiejszym vlogu, na którego Was serdecznie zapraszam. Również chciałbym podziękować bardzo wszystkim za subskrypcję, bo przybywa nas i to cieszy. Coraz więcej osób daje komentarze czy zadaje pytania. Oczywiście pytajcie. W miarę możliwości, jak będę potrafił, to będę odpowiadał. Jakieś sugestie, jeśli macie, też śmiało piszcie. No cóż mogę więcej dodać? Nie będę Wam tu przynudzał. Życzę Wam miłego oglądania. Mam nadzieję, że zaciekawi Was ten dzisiejszy mój vlog. I co, widzimy się jak zawsze za tydzień. Cześć! Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj sobie pojedziemy na małą przeróbkę. Znaczy na przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Nie jest to wielka robota. Chodzi o przesunięcie punktów, czyli wodę i odpływ o, nie wiem, pół metra do metra. Założenie do jednego ujęcia wody, bo tam nie ma ciepłej, jako takiej ciepłej wody, i tam muszę założyć dwa zawory dubeltowe, czyli zawory 1/2 razy 3/4 razy 3/8 i dwa takie zawory, zresztą zobaczycie, bo tam będzie podłączone kilka urządzeń, no i łącznie z podgrzewaczem wody. No i pani tam sobie zażyczyła, żeby były 4 ujęcia wody do jednego ujęcia, że tak się wyrażę. No i odpływ też tam przesunąć, bo tam będą meble pod zabudowę.
i żeby przygotować wszystko. No i przerwał mi telefon, moje dywagacje. Także odpływ też tam przesunąć, no i bo tam będą meble pod zabudowę. No i był akurat gość od mebli i tam właśnie, bo się pytałem, czy to chować w ścianę, czy po wierzchu, bo często za meblami jest przestrzeń. No ale on mówi, że tam dużo miejsca jest za meblami i nie ma sensu chować, żeby po prostu po ścianie to wszystko puścić. Tam jest odcinek, nawet metra nie będzie, także nie jest jakaś tam odległość wielka. Także no tyle jest uproszczone, że wszystko po wierzchu puszczę po ścianie, także to jest plus, że nie trzeba ryć, murować. Co jeszcze? Tam jakieś stare zawory są, no to po prostu to wszystko pozaślepiać tam, powykręcać stare zawory, pozaślepiać. Także no robota nie jest jakaś tam skomplikowana, trudna, także nie spodziewam się jakichś tam wielkich niespodzianek. Także co? No i chyba tyle na razie. Pojedziemy i widzimy się na miejscu, będziemy działać. No jesteśmy na miejscu. Oczywiście zaczynam od zamknięcia wody na głównym zaworze. No tam zaczniemy najpierw od wody. No i tutaj mamy miejsce działania. Oczywiście się najpierw rozpakuję. Tutaj z grubsza wziąłem to, co wydawało mi się potrzebne. Także sobie przygotowuję miejsce pracy i zaczynam działać. I tutaj zacznę od wykręcania tych starych zaworów i tutaj będziemy wkręcać korki, bo tylko jedno ujęcie będzie nam potrzebne, resztę trzeba po prostu zaślepić. No i pierwszy zawór jakiś stary wykręcamy. Tutaj pierwotnie kiedyś był zlewozmywak, teraz będzie przesunięty, dlatego będziemy wszystko przesuwać. I tak mówiłem, tu będzie po ścianie szło, bo jest na tyle miejsca między meblami, no, że nie trzeba kuć ściany i wystarczy po ścianie puścić. Tutaj miseczka, szmaty, bo tam zawsze troszeczkę tej wody poleci. Zawsze tam w rurach odrobina zostaje. Nie jest to jakieś tam wielkie ilości, ale no, zawsze trzeba być ubezpieczony. No i tu kranik mamy wykręcony i od razu wkręcę tutaj korek. No i korki są i płaskie, i z takim miejscem na klucz. Ja tutaj korki mosiężne, takie płaskie zastosowałem. No ale tutaj w tym przypadku no, każdy korek byłby dobry, można powiedzieć, bo to będzie za meblami. Tu chodzi o to tylko, żeby zaślepić. No ja raczej unikam ocynku, bo są ocynkowe korki, ale generalnie unikam ocynku. Tam, gdzie muszę dać
lub gdzieś tam jakoś przejściowo, to tam jeszcze jakieś stare zapasy mam, to wykorzystuję, ale przeważnie wszędzie daję mosiężne kształtki. Używam po prostu mosiądzu. No jedno mamy zaślepione, teraz te dwa na dole też musimy to wykręcić. No tutaj trochę ciężej idzie, bo są wyjście, gwint jest w ścianie głębiej i jest obmurowane. No, czasami się zdarza, że się gwint urwie, ale no tutaj akurat poszło bez, że tak powiem, jakichś tam niespodzianek. Gwint się nie urwał, tylko takim kluczem hakowym to musiałem ruszyć, odkręcić. Ten klucz hakowy po prostu dobrze łapie i się nie ślizga na tych zaworkach. No i tutaj jak widzicie niżej jest i tutaj trochę wody poleciało, niedużo, ale odrobinkę z tego drugiego chyba nawet jeszcze trochę więcej pójdzie. No i tutaj, żeby tylko ruszyć, a jak się ruszy, to już potem sobie idzie. I niby zawór jest zamknięty główny, ale zawsze no, gdzieś mam z tyłu głowy, że może być gdzieś coś dodatkowe, zasilanie, różnie to bywa. Nie znam tej całej instalacji, znaczy czy tej, czy każdej innej, zawsze delikatnie odkręcam, żeby potem mi gdzieś tam pełnym ciśnieniem to nie wyskoczyło. Bo kiedyś już tak miałem. No i tutaj, jak widzicie na samym dole, to jest od zimnej wody i tutaj podcieka, bo to jest już tak nisko, że jeszcze z rur po prostu spływa. To jest najniższy punkt, można powiedzieć. Także tutaj i szmata, i miska no, była potrzebna, bo tej wody no niby niedużo, ale jednak trochę jest. Także ta płachta, która tutaj była rozłożona, też jest wodoszczelna, także tutaj od razu to, co się dało do miski, resztę szmatą raz, dwa zebrałem. No i tutaj muszę troszeczkę w koło podkuć, z tego względu, no, że po prostu korek, żeby mi tam ładnie wszedł i nic no, nie przeszkadzało, bo jakby bym go wkręcał i gdzieś z tynkiem czy coś, no mógł potem być nie do końca szczelny, także tutaj w koło odrobinkę podkułem, żeby ten korek ładnie no, przylegał i spełniał swoją rolę. Tak samo tu w jednym, jak i w drugim odrobinę musiałem rozkuć, żeby ten korek być pewnym, że będzie trzymał tak, jak powinien. Tam oczywiście gwinty po takim kuciu trzeba tam obczyścić. No i teraz tutaj uszczelniamy i będziemy zaślepiać to.
No i tak przygotowane korki możemy wkręcić. I w sumie to, co mieliśmy do zaślepienia, będzie zaślepione. Tu jeszcze szmatką właśnie te gwinty dobrze wyczyszczę, żeby tam ten gwint był czysty, wtedy jest pewność, że no i to uszczelnienie będzie dobrze trzymało, nie będzie się gdzieś tam pociło, rosiło. Bo tutaj właściciel mówił, że sobie potem to zaszpachluje, tak żeby wyrównać ze ścianą. Dlatego też takie płaskie korki tutaj były, chociaż to jak mówiłem i tak będzie wszystko za meblami. No i te korki dokręcamy do oporu. No i teraz drugi. No i tam mamy zaślepione, a tutaj zrobimy to przyłączenie główne na zimną wodę, gdzie będziemy musieli to właśnie przesunąć. No tutaj akurat był ocynk i powiem Wam, no też dość ciężko szło, bo tutaj był też korek i nypel. Ten nypel też oczywiście będę musiał wykręcić, no żeby potem nie mieszać miedzi z ocynkiem, bo nie powinno się, że tak powiem, takich miksów robić. Bo wewnątrz cała instalacja jest PP, czyli ta zgrzewana. No i ocynk tutaj trochę tak słabo. Zresztą na ocynku się bardzo lubi osadzać kamień, nalot robić, zmniejszać przepływ później. Czyli ten nypel też wykręcamy i tutaj bezpośrednio już wszystkie kształtki nowe pójdą. No i teraz tak na sucho, jeszcze bez owijania, tutaj poprzymierzam, żeby przypasować wszystko, zobaczyć jak to będzie wyglądało, czyli tak ja to mówię, takie skręcanie na sucho. No i tutaj będzie ten zawór odcinający właśnie, tutaj sobie klient zażyczył, żeby w razie wymiany zaworków czy coś, żeby tutaj odcinać wodę, a nie na całym mieszkaniu, dlatego ten zawór odcinający tutaj założę. No i teraz jak wszystko mamy przymierzone, to możemy owinąć gwinty i skręcać już na gotowo. Jak widzicie, tutaj już wszystkie kształtki są mosiężne. Teraz jeszcze tutaj już wyjście z tego zaworu, to już właśnie na peksę, pod praskę. Także wszystko już, jak widzicie, skręcam na gotowo i potem całą tą konstrukcję przykręcę do ściany.
No i tutaj morsem sobie kontruję i najpierw dokręcam do zaworu kolanko. Tylko tutaj już muszę tak dokręcić, żeby ten zawór, rączka była z przodu, wyjście kolanka z tyłu. No i teraz tą przejściówkę na apeksę z drugiej strony zaworu. No tutaj to akurat dokręcam do oporu, tu już nie ma znaczenia w jakiej pozycji, bo to jest w linii prostej. No i tak przygotowaną konstrukcję możemy już też od razu przykręcić do ściany, do rury głównej. No i tutaj jest za co złapać, także jak się ma siłę w rękach, to można ręką spokojnie dokręcić. Jak coś blokuje, zawsze można użyć klucza. No i teraz możemy pójść za chwilę, odkręcić wodę, bo woda jest, jak widzieliście, zamknięta na całym mieszkaniu, ale tu też mamy zawór założony, także wodę możemy odkręcić i robić sobie dalej. No i odkręcam sobie wodę, od razu sobie sprawdzę, czy nie ma jakichś wycieków. I tutaj spuszczę trochę tej wody, zawsze po takich robotach trochę brudu poleci. No, także to mamy zrobione, teraz możemy przedłużyć, tylko tutaj od rogu ściany, tam miałem jakąś odległość, już nie pamiętam w tej chwili jaka, gdzie miały być te zawory. Także sobie od rogu ściany odmierzam, zaznaczam na ścianie. No i teraz rurkę właśnie do przesunięcia tego punktu czerpalnego, że tak powiem. No i tutaj oczywiście rurę trzeba skalibrować. Ten pierwszy kawałek zazwyczaj odcinam, bo to różnie tam bywa, tak żeby było czyste, że tak powiem, i wkładamy do samego końca i możemy to zaprasować. No i teraz takie kolano z uchwytami. Tutaj, gdzie ja sobie zaznaczyłem, na jakiej odległości ma być miejsce cięcia, zaznaczam. No i tutaj, zanim założę właśnie te kolano, jeszcze założę też taką osłonę na tą rurkę. Że tam za tymi meblami nic nie powinno się dziać generalnie, no ale zawsze można
dodatkowe zabezpieczenie zrobić. No i teraz możemy założyć, tylko skalibrować oczywiście i założyć te kolano i przytwierdzić to do ściany. No i tu mamy zrobione, teraz sobie zaznaczę punkty, bo to na 3 śruby, czyli 3 otwory na 3 otwory, żeby no, to było jakoś tam, że tak powiem, stabilnie się trzymało, nie latało. Do tego są takie specjalne kolanka właśnie, jak ja je nazywam, ze skrzydełkami. I możemy to sobie właśnie przytwierdzić do ściany. No i tutaj zacząłem wiercić, ale mnie tknęło, bo jak widzicie poniżej jest puszka z przewodami i mnie tknęło, że no, niemalże w linii prostej mogą iść przewody. No i dobrze, że nie wierciłem dalej, bo znaczy dobrze, no akurat tu nie szły przewody, ale postanowiłem sprawdzić, czy te przewody tutaj lecą, czy nie. Ale było ok, także można było wiercić. No i tutaj spokojnie na kołeczki, szósteczki spokojnie to utrzyma. Czyli tam, gdzie zaznaczyłem te 3 otwory, nawiercam. No i też dobrze, że nie trafiłem gdzieś w jakieś spoinę, tylko wszystko ładnie w cegłę wchodziło. Także kołki są bardzo solidnie trzymają. No i mamy kołeczki założone, otwory zrobione, także teraz możemy to przykręcić. Nie. Tutaj jeszcze gdzieś coś było, także kołek nie chciał wchodzić. No i widzicie, nawet młotek mam dzisiaj, także jest dobrze. No i teraz przykręcamy to i w sumie mamy tą instalację zrobioną. No oczywiście jeszcze te zawory do tego musimy przykręcić. No ale jak widzicie tutaj na 3 wkręty, także no nie ma siły, żeby tego wyrwać.
No i teraz też na sucho na razie przymiarkę, bo tutaj muszę założyć trójnik, jeszcze odpływ. No odpływ to tutaj redukcję z 50/40, bo tu rurkę 40 puszczę, tą odpływową. Oczywiście taśma, pasta poślizgowa. I teraz tak, kolano, żeby to jak najbliżej ściany było. Zawsze każdą uszczelkę trzeba przesmarować tą pastą poślizgową. I teraz sobie odmierzam sobie odległość, jaka powinna być, ile tej rury odciąć. No tutaj zrobiłem błąd, zaraz Wam pokażę, bo nie policzyłem jeszcze kolanka na wejściu, ale to oczywiście zaraz poprawię. Bo tutaj sobie długość odmierzyłem na równo z tym, ale nie jak widzicie, nie doliczyłem sobie kolanka tego tutaj, który będzie podłączony syfon. Także teraz właśnie z kolankiem sobie do kielicha zaznaczam i jeszcze tyle muszę obciąć. No i w sumie odpływ mamy zrobiony, później jeszcze oczywiście założę obejmę, ale to za chwilę tutaj szmatą, bo korka nie miałem, zapomniałem kupić, tak żeby zapachy z kanalizacji nie szły, to sobie szmatę wetknąłem, jeszcze tutaj sobie zaznaczę właśnie tak, żeby zrobić spad i miejsce, punkt, w którym no obejmę. Tylko tutaj też od razu sobie sprawdzę, czy nie idzie jakiś przewód, jakaś rura. Teoretycznie nie powinna, ale no tutaj przy takich instalacjach dobrze sobie sprawdzę, jak widzicie, wyłapać tak, żeby był zielony punkt, bo tak jak tam na czerwono gdzieś mruga czy coś, to no, jest ryzyko, że się coś uszkodzi, także powolutku se przesuwać i mazaczkiem zaznaczyć przez ten otwór. Mamy pewność, że w nic się nie wwiercimy. Tak jak widzicie, tam gdzie zaznaczyłem pierwotnie, to coś jednak szło. No i tutaj najpierw sobie taką prowadzący zrobiłem szósteczką, bo kołek tutaj na obejmę jest 10 i teraz 10 rozwiercam. No i teraz obejmę przykręcę.
I tutaj też jak najbliżej ściany, żeby za bardzo nie odstawała. No i to zostawiam na razie i teraz tutaj jak widzicie taki chromowany trójniczek i dwa takie zawory dubeltowe, no bo tutaj 4 ujęcia wody muszą być. Także to sobie tak na sucho przymierzam, jak to ma mniej więcej wyglądać. Jak już wiem, to oczywiście owinę gwinty i to poskręcam. Bo już nie pamiętam dokładnie, na co tam miał być. Na pewno jeden na zimną wodę, jeden na filtr, jeden na zmywarkę, jeden na ciepłą wodę i jeszcze na coś tam, nie wiem co tam sobie, już nie pamiętam dokładnie, to wam nie powiem, ale w każdym bądź razie 4 ujęcia wody, to zamiast to rozbudowywać, no to tutaj założę 2 zawory właśnie takie dubeltowe i będzie na 4 ujęcia. A i czwarta chyba była do kostkarki, znaczy do lodówki, do kostkarki, czyli zmywarka, filtr, zmywarka, nie dobrze, filtr, zmywarka, bo lodówka z innej strony była, czyli ciepła, zimna woda, zmywarka i filtr. No i teraz ten jeden zawór od razu wkręcam na gotowo, bo tam przy ścianie potem tego z zaworem bym po prostu nie obrócił, nie przykręcił. No i tutaj już tak przykręcam na gotowo. I teraz to mogę przykręcić już do tego wyjścia. I tutaj też klucza żadnego nie potrzebuję, bo jest ten zawór i tym po prostu zaworem dokręcę. No i teraz ten drugi zawór i w ten sposób mamy 4 ujęcia wody. No i tutaj z jednej strony trzymam, tutaj tak po skosie, bo tak właśnie tam gdzieś klient mówił, że tam żeby było po skosie, no to robię tak jak sobie zażyczyli. No i teraz już jak mam to skręcone, to mogę rurę zamknąć w obejmie. Także też dobrze właśnie obejmą łapać takie rury, bo one wtedy potem czy nie wypadną za szafką, czy też nie będą się przesuwać do góry, na dół.
No i w sumie mamy zrobione, teraz jeszcze tylko posprawdzać, bo tutaj nie są ceramiczne, tylko na uszczelki takie odkręcane, czyli też jeszcze tą wodę spuścimy, sprawdzimy, czy wszystko działa. No i w sumie po pracy. No i jesteśmy po pracy, moi drodzy. Jak widzieliście, nie było jakichś tam komplikacji, że tak powiem. No trochę tak tych zaworów na jednej rurce, znaczy 2 zawory, ale 4 ujęcia, no bo tam i podgrzewacz, zmywarka i coś tam jeszcze, no bateria i coś tam jeszcze. No tak sobie klient zażyczył, a klient nasz pan, więc trzeba się stosować do wymogów klienta, prawda? No także tam po wierzchu puściłem, bo tak jak wam mówiłem, to tam między szafkami dość sporo miejsca będzie, także no, ustaliliśmy, że nie ma sensu chować tego w ścianę, ryć. No tam też musiałem właśnie tym, jak widzieliście, detektorem posprawdzać, czy gdzieś kable nie idą tam, gdzie wierciłem, mocowałem, czy kable, rury nie idą, żeby się nie wiercić sobie dodatkowej pracy nie narobić. No te stare zaworki, co tam były, które tam, tak jak mówię, nie będą używane, więc pozaślepiałem to. No, także no, robota w sumie prosta, nieskomplikowana, można powiedzieć czysta i przyjemna. Pani zadowolona, ja też jak zawsze. Jadę sobie dalej, a wam już dziękuję i co, widzimy się jak zawsze przy następnych pracach. Także do zobaczenia, cześć.